Tak tu wygląda skansen kolejowy w Pyskowicach. Tam jest następna osoba, która aż nagrywa. Musimy się dostać na drugą stronę. Tam są rzeczy, które chcemy pooglądać z bliska, podotykać. I to się tam, widzę, kawałek ciągnie. Zaraz zobaczymy. Idziemy od drugiej strony. Tam nagrywałem z drugiej strony parking. Przejechaliśmy kawałek pod mostem, żeby nie przechodzić przez tory. Idziemy tu, zobaczymy, czy teraz tu dojdziemy. Widzę, że to jest ogrodzone. Nie wiem, czy my tu wejdziemy z tej strony. Zaraz może dorwiemy kogoś i może ktoś nas tu wpuści. Ładnie, tutaj odnowiona widzę, Rydna. Żeby ktoś był z ochrony, wszystko okamerowane. Powinien ktoś tu być. Przekonamy się, jak ktoś wyjdzie do nas. Tu jest dźwig do remontu. Trochę wagonów jest. A tu są resztki, o. Tak, przy drodze zostawione na pożarcie. Tu już wszystko wyciągnięte ze środka. Sama buda. Numer boczny. Jak idziemy, zobaczymy, czy perełki pooglądamy. Tak, no tu jest tak, ale to jest, wiesz, to jest dalej tam. Tu jest jakiś serwis, warsztat tego wszystkiego. Tak mi się wydaje. O, tu jest jakiś wagon. Tam jest ładna. A tu jakie nówki, oho, odmalowane. No i zobaczymy, czy z tamtej strony wejdziemy. Pokażę, co się tylko da. Kamery są okamerowane. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie, czy nie. O, tam jest. Idziemy, się zapytamy. No i co? Ruszamy drezynką 600 metrów. Ale teraz pracują ręce, nie nogi. A jesteśmy skansen Pyskowice. Rozmawialiśmy tu z pracownikiem. No i tak, o, możemy się przejechać. Moja, twoja, nie nogi teraz pracują, a ręce. 600 metrów. I jedziemy! Dowiemy się. Ale fajnie. No i dobra. I za nami całe. No i tak to wygląda. Taka drezynka. 600 metrów. I można sobie pojechać. Żeby rozpędzić, trochę siły trzeba w rękach mieć, ale już po chwili jak się rozpędza, o, jak zapierdziela. Fajny sprzęt. Dojeżdżamy do celowej stacji, ale idzie się fajnie tym zmęczyć.
I zaraz będziemy penetrować tu wszystko. Jest czas. Tylko my i lokomotywy. Tam mamy ciąg wagonów, ciąg lokomotyw, znowu wagony, wagony, wagony. Ta jest piękna. No, Kuba słychać jak dyszy. Już trzeba mu pomóc. Zaraz. Jak dojedziemy, to ci pomogę. Taki czerwony. Ja cię kręcę. Rzeczywiście, tak żeby mama ty na hamulec, żebyśmy tam, wiesz. Ten widzę przypalony trochę, ten wagon. Tu jest same nadwozie, podwozie. Aha, bo to już w częściach jest. O, i tak można zwiedzać. Nie ruszaj, no. Nie ruszaj. I mama dojedzie i hamulec tak jak w Regulicach. Bardzo czuły. No, o, Kuba, patrz. Aj, dotarliśmy. Weź psa albo pies. Jak nie? Psa. Nie wiadomo jaka historia jest tego wagonu, ale zobaczcie, tu był chyba przypalony. Czy ludzi przewozili w tym wagonie? Trudno mi powiedzieć, ale zamykanie na kłódki. Przejdziemy do środka. Wszystko z drewna. Dach blacha. Tak wygląda. Idziemy na lokomotywy. Ten jest jeszcze w fajnym takim stanie. Zachowany ładnie. Pozamykany, wejść się nie da, bo jest skręcony śrubą. A szkoda. Kuba ostro tam nagrywa. A my idziemy rządkiem lokomotyw. Patrzcie, ile tego jest. Za dużo to ja nie powiem o tych sprzętach. No niestety nie mam wiedzy. Ja tylko oglądam hobbystycznie. Kto tam ewentualnie się zna, może się wypowiedzieć. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmawiałem tutaj z pracownikiem z tego skansenu. Można przyjechać, zwiedzić, drezyną się przejechać, podotykać. My dronem nawet polataliśmy. I porozmawiać, że to są sprzęty pierwszej klasy tutaj. O, schody już tutaj wyrwane. Nie wejdę do góry. Z tamtej strony by trzeba było. Patrzcie się, to już się nie trzyma. No szkoda. Nie przyspawane. Ale jak nie ta, to następna. I naprawdę te lampy. No jest kilkadziesiąt. Wejdziemy sobie zaraz na górę. Może się tu nic nie wyrwie, może nie spadnę. Ale patrzcie, stopnie są. Hop. Hop. No i tutaj z tego komina. Tutaj musiało się dziać. Buty nieśliskie. Beatka na telefonie już rzuca. Patrzcie, zaglądam do komina. Ja cię kręcę. Trochę ryzyko jest, bo te blachy, co po niektóre, tam jest też ogromna. Są cienkie, a niektóre są grubsze. Tu akurat wlazłem, gdzie są cienkie. Ale tego jest. Wagony, lokomotywy. Różne rzeczy. Idziemy tam, zobaczymy. Nie wiem, ile jedno takie koło waży, ale pewnie dużo. No i co, wejdziemy. Tu jest już, widzę, w miarę. Będziemy wchodzić. Podłoga, widzę, jest cienka. Wysoko nie spadnę. Ale trzeba wejść. Patrzcie się, tu już się nie trzeba. O, śliskie. No więc za chwilę wejdę i pokażę.
No i co my tu mamy? Patrzcie się. No niesamowicie, jak rdza może zjeść taki gruby metal. Wajchy, pokrętła. Tu jest miejsce na węgiel. Kocioł. Patrzcie, czy tu się nic nie zawali pode mną. Dobrze, że nie jestem. Ogromny piec. Jaka blacha tu jest gruba. Trudno mi powiedzieć, co do czego, gdzie tu jest. Pewnie hamulce, ciśnienie, pokrętełka do każdego. Wszystko do regulacji. Ile tego kurcza tu jest? Naprawdę. Największa szybkość 45 na godzinę tu pisze. A tu już nie polskie koleje. Trudno się doczytać. Tak to wygląda. Idziemy, zobaczymy dalej. Powiem tylko tyle, że to jest strasznie wysoko, kurde. Jak tu się drzwi otwiera, to zobaczcie, to jest trochę. No zobaczymy, czy uda mi się zejść. I idziemy na nas zobaczyć następną. Każdy sprzęt tu jest inny. Ogromne, nie wiem, 1,5 metrowe koła. Co tu jest? Kurde, naprawdę. To jest jeszcze większe niż tamto. TY2 3458. Taki numer tu jest. Na kłódkę zamknięte. Niestety nie wejdziemy. Ale kurde, ogromne. Porównanie prawie że koła. Cały wagon na węgiel. Dodatkowo jest do niego. Tam jakaś więźniarka. Zakratowane okna. A nic, wejdziemy, zobaczymy tutaj. Na tą, to jest to samo, widzę. Też takie wielkie. Trudno mi powiedzieć, co to jest, jaka to jest nazwa. Ale no, człowiek się na wszystkim nie musi znać. No i co? Tutaj prawdopodobnie wejdziemy. Jak nie z tej, to z tamtej przejdę. I zobaczymy. Dużo ludzi, tu są prace normalnie prowadzone. Remontowe. Co po niektórzy zjeżdżają sobie drezynką. Myśmy też się przejechali. Ale fajne schodki. O, a Kuba tam robi fajne ujęcia, żebyście mogli sobie pooglądać. Jacie, tu jest coś innego. Tu jest inny sprzęt. Całkowicie tu można z boku sobie iść. Przejść przez cały. No to takiej trasy turystycznej to naprawdę można pozazdrościć. O, jak szeroko. Widzę, jest centymetrowa blacha, to idę śmiało. Ale naprawdę tu już... Aha, tu jest tylko na buty. Jedna ręka telefon. Patrzcie się. Jedna ręka telefon. I idę po takiej blaszce tu do środka. Tylko że tu nie mam jak wejść. Zobaczymy, czy mi się uda. Może nie spadnę. O, tu już drzewka rosną. Naprawdę. Alpinistyczne rzeczy. Nogi. Tylko jedna ręka. Jeden zły ruch. I kuźwa, powiem, że to jest 2,5 metra lekko. Są schody. Jesteśmy w domu. Ale drzwi zamknięte. Niestety. No i czas chodzić. Ja pierwszego, żebym wcześniej widział, że tam jest ten łańcuch, to bym pewnie szedł. Patrzcie się, po takim czymś. Po całej długości pociągu. I człowiek przeszedł. Rękawiczki to by się przydały, bo wszystko zardzewiane, brudne. Tu jest taka platforma. Tu jeszcze jest inny sprzęt. Ale kocioł ogromny.
Ogromny kocioł. Nic mi to nie mówi, co tu jest. Ale pokrętełka są. Czyli do regulacji coś, do hamowania może. Ale mechanizm skomplikowany do napędu. I kurde, jakie to wszystko grube. Centymetr śruby. Ha. Dlatego to jest takie żywotne, no bo konkretna blacha i blacha z dobrych czasów. No, ja się tam chciałem dostać, a tu proszę, wszystko na wierzchu. I widzę, że to jest ten sam sprzęt, te same pokrętła, wajchy. Tylko tu po prostu już bardziej korozja wpadła, no i więcej zjadła. Tu już jest wagon, na wagonie kawałek lokomotywy. Tutaj nie wiem, co tutaj jest do przewożenia. Jakie tu substancje płynne. O, a to co to takiego? Takiego małego coś. Byłeś tu w środku? Jak? Weź no, trzymaj na razie, podasz mi telefon. Się nagrywa, nie zasłoń. No, podłogi tutaj już nie ma. Trzeba uważać. No i tam zaraz zbliżamy się. No i co? Tutaj jest naprawdę, patrzcie się. Tu już jest ryzyko, że to się zaraz zapadnie w razie złego stanięcia. Ale zjedzone. Ohoho. Ale piec jeszcze jest. Wszystko widzę to samo jest. W każdej. Kilkanaście pokręteł. Może wezmę jednego pana i pokażę mi, co do czego tutaj służy. No już troszeczkę żeśmy przeszli. Tu już są takie mniejsze, ale nigdzie nie ma napisów ani numerów. Trudno powiedzieć w ogóle cokolwiek przeczytać. Co to jest, ale naprawdę, patrzcie się. Kanciasty potwór. Nie za wielki. No i trochę mocy pewnie ma. Tu jest obok jeszcze niższy. Nie, to jest to samo, tylko bardziej zadbany. Może z drugiej strony jeszcze jak przejdę. Ale posłuchajcie, same zwierzątka, ptaszki tutaj. I jest cisza teraz. Już prace ustały tutaj. A tu jest ogromny suwnica, dźwig do podnoszenia towarów pewnie. No i to jest dość gruby metal. Ogromne. Jakie haki. Pewnie wagony może podnosić. Tu jeszcze inna jest lokomotywa całkowicie. Bo widzę po bocznych ścianach. Czyli co rusz to jest inny sprzęt. Ptaszki śpiewają. Tu jest pewnie wieża ciśnień. A tu jest zaraz za tym hala remontowa tych sprzętów. Idziemy do hali, zobaczymy, czy coś ciekawego tu się dowiemy. Może pan opowie, co do czego. Ewentualnie jakąś historię jednego sprzętu. Bo nie ma tutaj tabliczek żadnych. I jeszcze po drugiej stronie mamy wagony. Też sobie wejdziemy. No to jest całkowicie inny. Nie ma żadnych napisów, numerów.
A więc kto wie, fabryka lokomotyw Dzierżyńskiego imię Chrzanów. No to już mi coś tu mówi. O, widzicie, polska maszynka. No ale co? Tutaj mamy też poloneza. O, na wprost. Dodatkowa atrakcja. Na chodzie zarejestrowany. Jeszcze zobaczymy wagoniki. Tam po tamtej stronie są jeszcze lokomotywy. Czyli ta tutaj po tej stronie to jest Y246. TY246. Bo nigdzie tam patrzyłem, właśnie nie ma nigdzie napisów żadnych i mówię, co to jest, kurczę, nie? No, To też trzeba. to są To tendry. Mi bardziej chodzi o to, jak wchodziłem, no jest trochę tych sprzętów w środku, ale co, gdzie, do czego? Pokażę, gdzie szukać oznaczeń. No właśnie, no bo to jak Ma pan cień. TY jest, no. 246 numer Czyli- 14. Czyli tutaj, no to trzeba się znać już, żeby wiedzieć, gdzie szukać, nie? TY246 i to jest amerykańskie, tak? Tak, to był amerykański parowóz. 100 sztuk tego do Polski przyszło w 1946 roku. O kurde. Czyli to jest 46 rok. Tak. Pięknie. Czyli tamte są dwie, pan mówił jeszcze, są ze Chrzanowa. Z Chrzanowa mamy to, do tego, z Cegielskiego lokomotywy są tutaj. No to Także czyli sprzętu trochę jest tutaj. I niemieckie te największe złożone z części tak niemieckich, tak? Dobrze pamiętam? te 42 są złożone z części Niemiec, co Niemcy zostawili w naszym kraju. Czyli wszystko znaczenia TY? Towarowy Y to jest układ osi napędnych na parowozie, to jest przeznaczenie, to jest przeznaczenie lokomotywy do rodzaju pracy, czyli towarowy, tak jak w przypadku L49 to są osobowe i tak jak mamy na hali PT47 to jest do pośpiesznych pociągów przeznaczenie lokomotywy. No, a tak wyglądały te lokomotywy Za czasów. przy załadunku. Z których te tendry są. dźwigiem. A tam jest suwnica, to jest do towaru, czy do... Ta suwnica była do prac przy wagonach, bo tu była kiedyś stacja rozrządowa Serwis? dużych, tak. Aha. Jak trzeba było zestawy wybudować i tak dalej, to tą No suwnicą właśnie, dźwigałem. ale A tu jak pan popatrzy, ile taka lokomotywa 246, wagowo? no to będzie ze 120 ton. 120 ton, no to ładnie. No ładny sprzęt. O, akurat telefon. Dobra, dziękuję ślicznie. No. Tu są takie mniejsze sprzęty jeszcze. Zobaczymy, czy będzie jakiś napis. No tutaj, tu silniczek jest na wierzchu. O, trochę części powyciągana jest. A tu co tu jest? 240, ale ciężko to czytać. Tu jest jeszcze wagon mieszkalny. O! Zaraz tu wejdziemy. Tu jeszcze wagon. SM03403. Tu mamy. Paliwo 300 litrów widzę. Czyli diesel. Zbiornik do tankowania. Ale zobaczymy, czy tutaj jest normalnie. Tutaj ktoś tak. O. Jest wagonik mieszkalny. No i wagony, jestem ciekaw, czy do wejścia, czy nie. Wszystko zaspawane. Zamknięte. To się nie da wejść. No i tam już są wagony pozamykane. Kurczę, ale piękne maszyny. Naprawdę. Już tu troszeczkę chodzimy. Szczakowa, kopalnia
Kopalnia piasku Szczakowa. Czyli już wiemy, gdzie to działało, funkcjonowało. A co tu jest? Myślałem, że do odśnieżania śniegu, coś takiego. No chyba tak, o patrzcie. Co za sprzęt. Jakiś dźwig? Trudno powiedzieć. Teraz wejdziemy troszkę wyżej. Op. No to ładnie. Korba do nakręcania, tu jest ten. Czyli to się podnosi, opuszcza i pewnie do odśnieżania. Trudno powiedzieć. Ale tak to wygląda. No i trochę historii, jak podaje Wikipedia. Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce o nazwie Fablok powstała w okresie 1919-1945 rok. Wyprodukowano w Fabloku wiele typów parowozów normalno- i wąskotorowych dla pociągów pasażerskich, osobowych i pośpiesznych oraz towarowych, zarówno dla polskich kolei państwowych, jak i zakładów przemysłowych. Lokomotywy były o mocy od 40 do 1200 koni. Łącznie fabryka wyprodukowała 1500 parowozów i spalinowozów. Maszyny do produkcji kupiono w Szwecji. W celu jak najszybszego rozpoczęcia produkcji spółka początkowo kooperowała z austriacką fabryką STEC, w której opracowano dokumentację pierwszego polskiego parowozu TR-21. 18 luty 1924 rok. Wyprodukowano pierwszy parowóz całkowicie z podzespołów krajowych TR-21-37. Ponadto oprócz lokomotyw Fablok produkował m.in. przekładnie tramwajowe, aparatury hamulcowe, systemy OR-Likon, później zmieniono nazwę, później wyprodukowano żurawie samojezdne, platformy transportowe, koparki. No i tak dość spora tu jest historia. No i się zakończyła firma upadłością 21 maja 2013 rok. I majątek od syndyka przejęła firma Martech Plus z siedzibą w Rudzie Śląskiej. No i następna fabryka pojazdów szynowych, o której dowiedzieliśmy się na miejscu podczas zwiedzania, to jest Cegielski. Przedsiębiorstwo produkujące pojazdy szynowe założone w 1920 roku w Poznaniu. W 1997 spółka przejęła obecną nazwę i weszła w skład grupy Cegielski Poznań, a od 2010 roku jej wyłącznym akcjonariuszem i właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, jak podaje Wikipedia. No i historia też obszerna na ten temat. Od 1921 roku rozpoczęła produkcję wagonów towarowych. Początkowo były to węglarki kryte, wagony do przewozu szyn, a później wagony specjalne pocztowe chłodzone suchym lodem. 1926 fabryką był pierwszy ciężki parowóz towarowy serii TY-23. Do 1932 powstało 164 sztuk. No i na tej stronie można zobaczyć zestawienie wyprodukowanych pojazdów. Jak wyprodukowali lokomotywy parowe, jest tutaj sztuk trochę. Lokomotywy spalinowe, elektryczne zespoły trakcyjne, hybrydowe zespoły trakcyjne, wagony silnikowe, wagony osobowe, tramwaje. Tak to wygląda, to jest wszystko rozpisane, co, jakie pierwsze. Wszystko ładnie napisane. Można sobie tutaj wejść i poczytać. No i też musiałem sprawdzić, potwierdzić tę informację, którą tam pracownik nam udzielił na miejscu. Dotyczy TY-246, czyli seria ciężkich parowozów towarowych o układzie osi 1.5.0 produkcji amerykańskiej, zbudowanych w 1946 rok dla PKP, eksploatowanych w Polsce
od 1947 roku. Też jest dość ciekawa historia opisana. Długość, szerokość, wszystko tu jest opisane i dość sporo tu jest informacji w tym zakresie. No i jeden numer, który nagrałem sobie na jednym z pociągów SM 03403. No tutaj akurat od razu znalazłem to na stronie miejsca, w którym żeśmy byli, czyli internetowej, czyli Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice. I tu wszystko jest akurat o tym pociągu i pewnie o innych też. Można sobie tutaj wejść, poczytać, zdjęcia są. Cała historia jest, więc zachęcam do wejścia sobie i poczytania.